Program regionalny skupia w sobie dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny. Daje więc możliwość finansowania projektów infrastrukturalnych, ale też społeczno-edukacyjnych. To szansa dla samorządów, przedsiębiorców, naukowców, jak i instytucji rynku pracy, placówek edukacyjnych, podmiotów ekonomii społecznej czy organizacji pozarządowych. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych w obecnym okresie programowania został określony na poziomie 80%. Dodatkowo dla niektórych działań i poddziałań Europejskiego Funduszu Społecznego określono także wsparcie z krajowych środków publicznych. Jest to zgodne z tak zwaną zasadą dodatkowości, która mówi o tym, że wsparcie unijne nie może być jedynym źródłem finansowania wydatku. Konstrukcja każdego projektu powinna opierać się na logicznym połączeniu celów, rezultatów i działań oraz wynikających z tych działań planowanych przez beneficjenta wydatków. Budżet projektu to najważniejszy element wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał szczegółowej weryfikacji podczas oceny projektu. To tabela finansowa, która przedstawia zadania, które beneficjent ma do zrealizowania. Wnioskodawca, wypełniając budżet, powinien przedstawić wszystkie zadania do zrealizowania w ramach projektu. Każde z zadań powinno zawierać szczegółowe zestawienie wydatków, które będą niezbędne do poniesienia w ramach realizacji projektu. Dobrze opracowany budżet projektu pozwoli uświadomić beneficjentowi, jakie koszty będzie musiał sam w przyszłości ponieść, aby móc w pełni zrealizować projekt. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie wydatki, które beneficjent poniesie w ramach projektu, będą kosztami kwalifikowalnymi. Tylko te wydatki mogą być pokryte ze środków europejskich, które były przewidziane w budżecie projektu. Wnioskodawcy, przygotowując budżet projektu, mają do dyspozycji szczegółową instrukcję, która krok po kroku instruuje, jak właściwie wypełnić tabelę finansową wniosku aplikacyjnego. Szczegółowa kontrola wydatków będzie przeprowadzana na etapie weryfikacji wniosku o płatność. Ponadto dla większości działań i poddziałań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wymagany jest wkład własny, który wnosi beneficjent. Wkład własny jest różnicą pomiędzy całkowitymi wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie, a sumą dofinansowania z krajowych i europejskich środków publicznych. Wkład własny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego może być wniesiony zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej i żadna z tych form nie jest premiowana. W obecnej perspektywie budżet projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dzielimy na koszty bezpośrednie, w ramach których realizowane są działania tzw. merytoryczne, i na koszty pośrednie, które dotyczą administrowania projektem. Tutaj mieszczą się też koszty zarządzania, które dotychczas traktowane były odrębnie. Koszty pośrednie w projektach współfinansowanych z EFS są obecnie rozliczane tak zwaną metodą uproszczoną jako stawki ryczałtowe. Polega to na tym, że koszty pośrednie stanowią określony procent kosztów bezpośrednich projektu i w zależności od wartości tego projektu procent ten może stanowić od 10 do 25%. W ramach metod uproszczonych nie ma obowiązku opisywania dokumentów księgowych, ponieważ wydatki te traktowane są jako już poniesione. Konstruując budżet w projekcie współfinansowanym z EFS, należy pamiętać o prawidłowym i rzetelnym oszacowaniu kosztów w oparciu o stawki rynkowe. Cechą szczególną Europejskiego Funduszu Społecznego jest weryfikacja budżetu z uwzględnieniem zapisów harmonogramu płatności. Harmonogram płatności określa moment złożenia wniosku o płatność i nie może być on krótszy niż 3 miesiące. Jednocześnie osiągnięcie określonego pułapu realizacji budżetu jest o tyle istotne, że wpływa na fakt przekazywania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Europejski Fundusz Społeczny charakteryzuje się tym, że dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki.
jest ono wypłacane dopiero w momencie wykazania przez beneficjenta we wniosku o płatność wydatkowania na poziomie minimum 70% łącznej wartości dotychczas otrzymanych transz dofinansowania. W ramach EFS możliwe jest dokonywanie modyfikacji w budżecie projektu, jednak muszą one być zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie i nie może zostać przekroczona łączna kwota wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania. Koszty związane z wynagrodzeniem personelu są kwalifikowalne w ramach projektów współfinansowanych z EFS, o ile wynikają ze specyfiki danego projektu. Istotną zmianą w Europejskim Funduszu Społecznym w stosunku do poprzedniego okresu programowania, jeśli chodzi o wynagrodzenia personelu projektu, jest to, że osoba zatrudniona na umowę o pracę wykonuje swoje zadania tylko w ramach tej umowy. Beneficjent nie może w realizowanym projekcie bądź w innych realizowanych projektach zatrudnić takiej osoby na umowę cywilnoprawną, chyba że jest to umowa o dzieło. W ramach wniosku o płatność mierzony jest m.in. postęp finansowy w projekcie, co umożliwia wykazywanie wydatków na bieżąco i narastająco. Dzięki temu odbywa się kontrola budżetu projektu. Budżet projektu może podlegać modyfikacjom. Takie zmiany mogą wynikać z rozstrzygnięć przetargów publicznych lub ze zmian cen rynkowych. Zmiany mogą być dokonywane tylko wówczas, gdy wcześniej zostaną zgłoszone mazowieckiej jednostce wdrażania programów unijnych. Szczegółowe zasady dokonywania zmian opisane są w umowie o dofinansowanie projektów. Zakup środków trwałych występuje w większości projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to przede wszystkim maszyny, sprzęty, ale także budynki i budowle. Kwalifikowane są także dostawa, transport oraz montaż danego środka trwałego. Dofinansowaniu podlegają również używane środki trwałe. Należy jednak wówczas udokumentować, że dany środek trwały nie był współfinansowany ze środków europejskich ani innych źródeł publicznych. Wydatki podlegają refundacji ze środków Unii Europejskiej pod warunkiem, że zostały przewidziane w budżecie projektu i zostały poniesione w okresie realizacji projektu. W toku realizacji projektu, realizując budżet projektu, składamy wnioski o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie beneficjent już wnioskuje o konkretną kwotę ze wskazaniem, jaka część tej kwoty podlega dofinansowaniu. Standardowo wpisujemy do wniosku o płatność dowody księgowe. Na przykład, rozliczając personel w projektu, należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie w odpowiednich pozycjach wszystkich pracowników, którzy stanowią personel tego projektu, wraz z wskazaniem kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na danego pracownika. Prowadzenie projektu polega tak naprawdę na realizowaniu poszczególnych pozycji budżetu projektu, czyli zadań i wydatków określonych w tym budżecie. W projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżet projektu komponuje się w taki sposób, jaki został przewidziany w regulaminie konkursu, więc komponowanie budżetu należy zacząć od dokładnego zapoznania się z regulaminem tego konkursu. Regulamin określa m.in. rodzaje wsparcia i dopuszczalny poziom finansowania. Projekty dzielimy tutaj na wspierane w ramach pomocy publicznej, w ramach pomocy de minimis oraz tzw. projekty bez pomocy publicznej. Projekty realizowane w ramach pomocy publicznej oraz projekty realizowane w ramach pomocy de minimis są to projekty, w których dopuszczamy dochodowość, czyli tak zwaną komercyjność. Natomiast projekty bez pomocy publicznej są to projekty, w których beneficjent nie może czerpać żadnych korzyści. Dopuszczalny poziom dofinansowania określony jest w regulaminie konkursu, jednakże są pewne ogólne zasady. Na przykład projekty realizowane bez pomocy publicznej bądź projekty realizowane w ramach pomocy de minimis są dofinansowane najczęściej na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast projekty realizowane w ramach pomocy publicznej są wspierane na poziomie od 15 do 40%. Jest to uzależnione od tzw. mapy pomocy publicznej. Bardzo ważne jest określenie daty początkowej i końcowej tzw. okresu realizacji projektu. Dlatego, że zadania realizowane tylko w tym czasie oraz wydatki poniesione tylko w tym czasie podlegają rozliczeniu jako tzw. koszty kwalifikowalne.
Co do zasady w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozliczamy przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ale są przedsięwzięcia, w szczególności projekty badawczo-rozwojowe, w których wykorzystujemy przedmioty, które już są w posiadaniu bądź których właścicielem jest beneficjent. Wówczas rozliczeni jako koszt kwalifikowalny podlegają tzw. odpisy amortyzacyjne. Pewną nowością w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest sposób rozliczania kosztów pośrednich. Obecnie dopuszczamy nie tylko tradycyjną formę rozliczania z dowodów księgowych, ale również metodę uproszczoną, czyli ryczałt. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. Znajdziesz je na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu.